Ręką. Powiedz. I jest. Tuner Sony ST-S730 ES. Ładnie zachowany. Z boczkami, wersja z boczkami oryginalnymi, bardzo ładnie zachowanymi. Wszystko ładnie, pięknie, tylko nie mamy kabla zasilającego, jest obcięty. Tuner na rynek niemiecki, czyli przestał działać, ktoś obciął kabel i pewnie wystawił na wystawkę. Więc co? Tuner już opisywany nieraz, z wyższej linii. Całkiem fajny, przyjemny tuner. Będzie mi pasował do mojej 770, również którą mam z boczkami. To co? Podłączamy do prądu? Nie, najpierw zajrzymy do środka. Jest parę rzeczy, których mi się już przez kratkę tutaj nie podobają, także będziemy weryfikować. Jedynie cieszę się, że jest w całkiem ładnym stanie, jeśli chodzi o wygląd. Gałka nawet nie jest krzywa, ładnie się kręci, wypsikana. Prawdopodobnie. No i co? Rozkręcamy. Zobaczymy, co ma w środku. I mamy środek. Słuchajcie, jest dobrze. Jest transformator, kabel tylko obcięty. Wygląda, że wszystkie komponenty są ok. Tu nam brakuje jednej śruby, więc ktoś prawdopodobnie próbował dostać się do płyty, ale chyba zrezygnował. Mam nadzieję, że zrezygnował z tego pomysłu. Przyznam się, to jest mój tuner. Zakupiłem go jako uszkodzony, bo chciałem taki mieć. Brakowało mi takiego do zestawu. 730 to całkiem dobry tuner, porządny. Więc postanowiłem, że go spróbuję, zakupię i zaryzykuję. Co robimy? Podłączamy prąd, no zobaczymy, o co tu chodzi. Nie widzę za bardzo, żeby coś tu było uszkodzone. Podłączymy prąd, oczywiście przez żarówkę wystartujemy. Podejrzewam, że tuner rozstroił się. Przestał łapać sygnał stereo w automacie. Ktoś obciął kabel, wystawił. Mam kabel, montuję, jest on lutowany. Zaprawimy na nowo kabel i sprawdzimy wtedy. Teraz przepędzelkujemy całe wnętrze. No i będziemy uruchamiać. Zobaczymy. Kabel zamontowany, tak jak widzieliście. Delikatnie przepędzelkujemy. Jakieś ślady lutowania od spodu są, bo zdjąłem rewizję.
płyty, czyli podłogę. Tutaj troszeczkę mamy brudu. Może było palone. Zobaczymy, ale myślę, że się uniknie. Nie jest ta płyta brudna, nie jest zalana jakaś. Więc chciałbym uniknąć raczej mycia jej pod wodą. Nieźle. Nieźle, słuchajcie. Domyła się, doczyściła się. Jeszcze wypędzelkuję. Odkurzę. Najwięcej kurzu tutaj. Chyba był podlany przełącznik, bo tu jest troszeczkę oleju. Tu wygrzanie płyty, więc będziemy musieli poprawić luty w tym miejscu. Stabilizator. Tu mamy cały zasilacz i stabilizator. Tu podaje napięcia, produkuje napięcia chyba plus 12. I coś jeszcze inne, nie wiem, nie pamiętam w tym momencie, na pewno chyba 2 napięcia produkuje ten stabilizator. No i ok, wstępnie jest odkurzone. Tu jeszcze mamy troszeczkę brudu. Robię to na wejściu, po to, aby potem już podczas regulacji już nie dotykać cewek, żeby czasami przy czyszczeniu nigdzie nie zmienić położenia rdzeni. Mam pomocnika dzisiaj na warsztacie, także idzie praca przyjemnie, miło i sympatycznie. No i próbujemy włączyć maszynę. Zobaczymy. O, uruchomił się. Także już jest dobrze, chociaż jedna rzecz. Zobaczymy, czy... Okej. Megaherce. O, nie jest na dolne pasmo? Od 70 kilku megahercy? A to ciekawe zaskoczenie. Powiem wam, że jestem zaskoczony. Jest na dolne pasmo. No to teraz ciekawostka. Czy to się da przestroić na górne pasmo? Bo teraz jestem ciekawie zaskoczony. Ale jaja. No tego nie zakładałem, że może być na dolne pasmo. Ale jaja. No. Od 76 MHz do 90. No to jestem zaskoczony. Zobaczymy w serwisówce, czy da się coś z tym zrobić. I wracam do tunera, bo nie było czasu wcześniej. Po włączeniu mamy to, co mówiłem wcześniej, dolny zakres. Dolny zakres był stosowany w tunerach w wersji japońskiej. Ten jest raczej wersją europejską na rynek niemiecki, 730ES model, więc nie sądzę, że jest to model na rynek japoński. Tylko podejrzewam, że gdzieś jest po prostu uszkodzenie i przez to mikroprocesor błędnie odczytuje, że to jest dolny zakres. Na wyjściu, pomimo że podłączałem generator i sygnał podawałem na wejście głowicy, wskaźnik sygnału nie drgnął. Głowica nic z siebie nie wypluwa. I teraz gdzie może być przyczyna? I teraz, żeby potwierdzić, czy to jest dolny zakres, dlaczego odczytuje tak mikroprocesor, że to jest dolny zakres. Według serwisówki napięcie przestrajania heterodyny, które powinien wypluwać z siebie synteza, powinno być od 8 do 20 chyba 2 V dla 108 MHz, a 8 V dla 87,5 MHz. Zmierzmy sobie. Tu mamy multimetr. Ja muszę zobaczyć. I zobaczcie, mamy 4,1 V wypluwa z siebie synteza i przy przestrajaniu gałką, pomimo że iż mikroprocesor łapie sygnał z encodera i przestraja się, czyli częstotliwość rośnie, na wyjściu syntezy nic się nie dzieje. Napięcie przestrajania stoi i jest ono zbyt niskie, czyli 4 V zamiast 8, które powinny być dla 87,5 MHz. I podejrzewam, że gdzieś jest uszkodzenie, być może synteza. Błędnie ona wypluwa zbyt niskie napięcie, przez co mikroprocesor odczytuje, że to jest dolny zakres, bo 4 V. Nie wiem, tak wnioskuję. Pomimo iż przestrajamy,
to synteza nic z siebie nie zmienia, nie wypluwa. Tak niskie napięcie jest następnie kierowane do głowicy na varicapy, na diody pojemnościowe. Jest to zbyt niskie napięcie, ponieważ powinno być 8, a jest 4. No i głowica stoi martwa, nic nam nie odbiera. Więc trzeba szukać uszkodzenia. Albo uszkodzenie jest w syntezie. Jest to o tyle... Ta synteza się lekko nagrzewa. Więc być może jest uszkodzona. Ja dorwę się jeszcze do głowicy. Pomierzymy sobie w głowicy, czy oscylator pracuje. Bo jeszcze jest taka sytuacja, że tutaj na tą syntezę powinien wchodzić sygnał z głowicy, z oscylatora, jaka częstotliwość w tym momencie jest. Więc sobie to wszystko jeszcze pomierzę. Faktem uszkodzenie jest. Trzeba je teraz tylko znaleźć, odszukać, wymienić uszkodzone elementy. Do tunera wracam na raty, bo zajęty jestem czym innym. Zamówiłem kostkę syntezy. No i zobaczmy na szybko, dlaczego zamówiłem ją. Zobaczmy sobie, zmierzmy rezystancja, jaka jest pomiędzy zasilaniem a masą uszkodzonej kostki. 5,8 kΩ. Natomiast kości nowej rezystancja ta wynosi 20 kΩ. Więc widać, że mamy uszkodzenie. Ja widziałem to na poborze prądu przez układ. Zasilany on jest regulatorem na jednym tranzystorze. Tam się grzał dość nadmiernie jeden rezystor, więc to też wskazywało na jego uszkodzenie. Montujemy i sprawdzamy. O tyle ciekawe, że już mi się udało, może nie udało, tylko że zresetowałem tutaj mikroprocesor. Wskazuje już dobrze częstotliwość, czyli zakres 87,5 do 108 MHz. Wkładam syntezę i zobaczymy, czy coś się uda. Czy to ruszy w ogóle. Zmienię jeszcze kwarc 7,2 MHz. Więc zobaczmy, synteza wlutowana, kwarc jest nowy. Pierwsze uruchomienie. Zaskoczył. Ale czy coś znajduje, to tego nie wiem. No i podłączyłem generator, jak widać. Coś tam znajduje, wskakuje w stereo. Więc zadziałało. Heterodyna daje sygnał do naszej syntezy. Zaskoczyło, uruchomiło się, jest stereo. Wszystkie funkcje widzę działają. Więc jest ok. Mono, stereo. To co? Zostało teraz tylko zestrojenie, dopieszczenie toru pośredniej częstotliwości, jak i wejściowych obwodów. No i to jeszcze nie koniec zmagań z tym tunerem. Okazuje się, że czułość jest bardzo słaba, bo przy minus 75 dBm z generatora już gaśnie mi dioda stereo, gaśnie układ SSD, nie wykrywa sygnału. Czyli oprócz jeszcze uszkodzenia tutaj mieliśmy napięcie, nie było przestrajania, nie działała pętla, to gdzieś jeszcze mamy uszkodzenie w torze WC, w torze głowicy. Ja zajmę się wymianą tych. Już zmęczony jestem, godzina 12. Wymianą tych. No patrzcie, brakło słowa. Kondensatorów zmiennych. Ale jak one się nazywają, to zapomniałem. Wymienię je i spróbuję dostroić obwody wejściowe. No i mamy tuner zestrojony. Wymieniłem trymery, zestroiłem. Minus 75 dBm z generatora, jeszcze mamy stereo. Kiedy nam zgaśnie? Minus 81. Minus 80 jeszcze mamy, więc zostawiam to tak jak jest. Jeszcze sprawdźmy zniekształcenia. I zobaczmy. Minus 80 dBm. Czy to jest około chyba 12-15 mikrowoltów i takie parametry. SNR powyżej 50 dB,
Wykształcenia 1/10. Zobaczmy sobie przy pełnym sygnale minus 45 dBm. I takie mamy parametry. 3 setny kanał lewy, 600 kanał prawy. Tu widzę jeszcze można będzie podziałać, jeśli chodzi o sygnał pilota do dopieszczenia, ale to już jest bardzo dobry wynik. Także tuner udało się przywrócić do życia. Co wymieniono? Gdzieś tu miałem. Układ PLL. Kwarc. Wymieniłem trymery. Zestroiłem wszystko na nowo. Tuner ożył. Bardzo się cieszę, że się udało to naprawić, bo tuner trafi do mnie na półkę. Ma piękne drewniane boczki. Może zrobię jeszcze kilka zdjęć, jak działa. Ma piękne drewniane boczki i zostanie u mnie. Także zakup udany. Cieszę się. Coś nowego się nauczyłem. No i ten układ się nie grzeje. Tak, tamte był dość mocno ciepły. To tak jeszcze gwoli ścisłości. Trzymajcie się. Fajny tuner, polecam. Podoba mi się ta linia Sony ES. Do następnych. I tuner, jak widzicie, w całej okazałości działa, odbiera. To jest dość słaba stacja, odległa ode mnie o 50 km. 100-watowy nadajnik, mocy 100 W i odbiera dość dobrze. Powiedziałbym, że rewelacyjnie wręcz. Oczywiście poza kadrem się dużo dzieje, nie wszystko da się pokazać. Ja jeszcze czułość podciągnąłem. Dołożyłem do trymerów, które widzieliście, dodatkowo jeszcze kondensatory, żeby podciągnąć czułość, czy tam wzmocnienie głowicy. I teraz jest naprawdę rewelacyjnie. I teraz wyszukiwanie automatyczne, skanujemy sobie. Nie ma najmniejszych problemów, bardzo ładnie stroi. Dostraja się do naprawdę słabych stacji. Tu zaraz mam lokalną stację moją, bardzo mocną, nie ma problemu. OK. Oczywiście jeszcze dostrojony został stereodekoder. Tak jak mówię, nie wszystko da się pokazać w kadrze. Bardzo ładnie. Fajnie, cieszę się. Tak jak mówiłem, boczki w bardzo ładnym stanie. Trafia na półkę do mnie. A ja się żegnam. Trzymajcie się, do następnych.